Witaj na kanale Horyzont Możliwości, miejscu, gdzie odkryjesz, jak codzienne małe kroki potrafią zmienić całe Twoje życie. Jeśli czujesz, że utknąłeś w miejscu i chcesz wreszcie zacząć działać, to dobrze trafiłeś. Zostań ze mną, bo zaraz podzielę się kolejnymi słowami Tonego Robbinsa, które pomogą Ci przejąć kontrolę nad swoją przyszłością. Bez wymówek, bez czekania na idealny moment. Zaczynamy. Twarda prawda. Kolejny rok, kolejna stracona szansa. Panie i panowie, pozwólcie, że powiem wam coś o tym, że minął kolejny rok. Kolejny styczeń pełen obietnic. Kolejny rok, w którym powiedziałeś sobie, tym razem wszystko będzie inaczej. Ale powiedz szczerze, co tak naprawdę się zmieniło? Ile razy wyznaczałeś sobie cel, czułeś ekscytację przez kilka dni, a potem wracałeś do starych nawyków? Ile razy obiecywałeś sobie, że to będzie twój rok, tylko po to, by patrzeć, jak miesiące przelatują? Prawda jest taka, że większość ludzi nie ponosi porażki, bo nie ma marzeń. Ponosi porażkę, bo czeka. Czeka na odpowiedni moment. Czeka na motywację. Czeka, aż życie samo się ułoży. A podczas tego czekania kolejny rok przepada. Ale oto rzeczywistość. Czas nie czeka na ciebie. Każda sekunda, każda minuta, każdy dzień, który marnujesz, to czas, którego już nigdy nie odzyskasz. Pytanie brzmi, czy pozwolisz, żeby kolejny rok przeciekł ci przez palce? Czy w końcu przejmiesz kontrolę? Dlaczego ten jeden nawyk może zmienić wszystko? Nie potrzebujesz postanowienia noworocznego. Nie potrzebujesz kolejnego motywacyjnego wideo. Potrzebujesz jednego prostego nawyku, który zmieni wszystko. Najbardziej skuteczni ludzie na świecie nie polegają na motywacji. Polegają na nawykach. Nawykach, które pchają ich do przodu nawet wtedy, gdy nie mają na to ochoty. Nawykach, które utrzymują ich w dyscyplinie, skupieniu i nieustannym rozwoju. I jest jeden nawyk, który wyróżnia się ponad wszystkie inne: codzienna refleksja i celowe działanie. To proste. Każdego ranka poświęć 5 minut, aby zadać sobie jedno pytanie. Jaka jest najważniejsza rzecz, którą dziś muszę zrobić, aby ruszyć naprzód? A potem to zrób. Bez analizowania. Bez rozpraszaczy. Po prostu działaj. Dlaczego to działa? Bo większość ludzi żyje na autopilocie. Budzą się, mechanicznie robią swoje i zastanawiają się, dlaczego nic się nie zmienia. Ale kiedy zatrzymasz się i codziennie się nad sobą zastanowisz, odzyskujesz kontrolę. Wyznaczasz kierunek. I upewniasz się, że każdy dzień ma znaczenie. Tu nie chodzi o ogromną zmianę z dnia na dzień. Chodzi o małe, świadome decyzje, które składają się na coś większego. Jeden nawyk. Jedna decyzja. Jeden dzień na raz. Wybór między tkwieniem w miejscu a przejęciem kontroli jest właśnie teraz. Masz wybór. Możesz dalej robić to, co zawsze. Pozwalać, aby dni zlewały się w jedno. Czekać na właściwy moment. Mieć nadzieję, że pewnego dnia wszystko magicznie się zmieni. Albo możesz przejąć kontrolę. Możesz zdecydować właśnie teraz, że dziś jest ten dzień, w którym przestajesz czekać. Dziś jest dzień, w którym przestajesz się usprawiedliwiać. Dziś zobowiązujesz się, że zrobisz wszystko, co trzeba, bez względu na wszystko. To nie będzie łatwe. Będą dni, w których nie będzie ci się chciało. Dni, w których twój umysł będzie próbował cię przekonać, żeby odpuścić. Ale to właśnie wtedy musisz walczyć, bo za każdym razem, gdy wybierasz dyscyplinę zamiast wygody, zbliżasz się o krok do życia, jakiego pragniesz. Pomyśl, gdzie byłeś 5 lat temu. Czy naprawdę jesteś znacząco dalej niż tamta wersja siebie? A jeśli nie, to właśnie jest twój sygnał do przebudzenia. Jedyny sposób, aby zmienić swoją przyszłość, to zmienić to, co robisz dzisiaj. Więc zapytaj siebie, czy zostaniesz w tych samych schematach? Czy w końcu weźmiesz się w garść i przejmiesz kontrolę? Dość wymówek. Czas działać. Dość gadania. Dość planowania. Dość czekania na idealny moment. Idealny moment jest teraz. Wymówki będą zawsze. Jestem zbyt zajęty. Zacznę w przyszłym tygodniu. Nie mam energii. Ale powiem ci coś, twoje wymówki nie dbają o twój sukces. Twoje wymówki odbiorą ci przyszłość, jeśli im na to pozwolisz. Nigdy nie będzie idealnego dnia, aby zacząć. Zawsze będą rozproszenia, przeszkody i powody, aby coś odłożyć. Ale ludzie sukcesu nie czekają na idealny moment, tylko go tworzą.
Działają nawet wtedy, gdy nie czują się gotowi. Idą naprzód, nawet jeśli warunki nie są idealne. Oto Twoje wyzwanie, zaczynając od dzisiaj. Poświęć 5 minut każdego poranka. Zastanów się, ustal priorytety. I podejmij jeden znaczący krok, który przybliży Cię do celu. Koniec z czekaniem. Koniec z wymówkami. Pytanie brzmi, zrobisz to? Czy pozwolisz, aby kolejny rok Ci uciekł? Brutalna prawda. Dlaczego większość ludzi tkwi w miejscu? Iluzja motywacji. Dlaczego Cię zawodzi? Większość ludzi myśli, że to motywacja jest kluczem do sukcesu. Czekają na przypływ ekscytacji, nagły zastrzyk energii, który sprawi, że poczują się niezwyciężeni. Ale co się dzieje, gdy to uczucie znika? Co się dzieje, gdy zadzwoni budzik i nie masz ochoty wstać? Motywacja jest jak iskra, ekscytująca, potężna, ale bardzo szybko gaśnie. Dlatego tak wiele osób zaczyna z impetem, ale równie szybko się poddaje. Opierają się na uczuciu zamiast na systemie. Spójrz na każdego, kto osiągnął coś wielkiego: sportowców, przedsiębiorców, ludzi na najwyższym poziomie. Oni nie budzą się codziennie zainspirowani. Oni po prostu wykonują pracę, niezależnie od tego, jak się czują. Nie pozwalają emocjom decydować o ich działaniach. Rozumieją, że sukces nie zależy od tego, jak się czujesz w danej chwili. Sukces to to, co robisz konsekwentnie. Więc jeśli czekałeś, aż motywacja cię poniesie, przestań. To nie zadziała. Nie potrzebujesz więcej inspiracji. Potrzebujesz nawyku, który będzie cię napędzał nawet w te dni, kiedy nic ci się nie chce. Bo to właśnie te dni liczą się najbardziej. Nawyk rządzi twoim życiem, czy tego chcesz, czy nie. Twoje życie to odzwierciedlenie twoich nawyków, nie twoich marzeń. Nie twoich intencji. To twoje nawyki. Pomyśl o swojej codziennej rutynie, o rzeczach, które robisz automatycznie. Co jesz, jak zaczynasz poranek, jak reagujesz na wyzwania. Te drobne działania powtarzane każdego dnia kształtują twoją przyszłość, czy tego chcesz, czy nie. Prawda jest taka, że już teraz żyjesz zgodnie z pewnymi nawykami. Pytanie brzmi, czy budują one życie, którego pragniesz, czy cię przed nim powstrzymują? Bo oto brutalna rzeczywistość. Jeśli nie przejmiesz kontroli nad swoimi nawykami, one przejmą kontrolę nad tobą. I to nie w dobry sposób. Złe nawyki prowadzą wprost do frustracji, żalu i zmarnowanych lat. Różnica między ludźmi, którzy odnoszą sukces, a tymi, którzy tkwią w miejscu, to nieszczęście. To nie inteligencja, to nie talent. To nawyki, które wybierają. Ludzie sukcesu tworzą nawyki, które pchają ich do przodu. Wszyscy inni wpadają w nawyki, które dają wygodę, ale trzymają ich w miejscu. Więc zadaj sobie pytanie, czy twoje nawyki przybliżają cię do twoich celów? Czy może zatrzymują cię dokładnie tam, gdzie jesteś? Cichy koszt bezczynności to to, co tracisz każdego dnia. Każdego dnia, w którym odkładasz działanie na później i coś tracisz. Tracisz czas. Tracisz postęp. Tracisz okazje, które mogą się już nie powtórzyć. Ale ponieważ ta strata nie jest od razu widoczna, łatwo ją zignorować. Nie budzisz się pewnego dnia nagle widząc szkody. To dzieje się powoli jak przeciek w łodzi. Na początku prawie go nie zauważasz, ale pewnego dnia rozejrzysz się i zorientujesz, że toniesz. Myślisz o marzeniach sprzed 5 lat, o celach, które sobie wtedy wyznaczyłeś, o rzeczach, które chciałeś zrobić. Ile z tych marzeń wciąż leży na półce nietkniętych? Czas cię pyta, czy działasz, czy nie. A im dłużej zwlekasz, tym trudniej się za to zabrać. Czekanie nie sprawia, że wszystko staje się łatwiejsze. Sprawia, że jest trudniej. Bo im dłużej tkwisz w tym samym miejscu, tym głębiej zakorzeniają się nawyki bezczynności. Nie musisz od razu robić rewolucji w swoim życiu, ale musisz zacząć. Bo każdy dzień zwłoki to dzień, którego już nigdy nie odzyskasz. Spójrz na ostatnie 5 lat, czy naprawdę jesteś dalej niż wtedy? Zatrzymaj się na chwilę i brutalnie szczerze spójrz na siebie. Zastanów się, gdzie byłeś 5 lat temu, jakie miałeś cele, jak wyglądał twój rozwój, twoje nastawienie. Czy jesteś dziś znacząco dalej niż w 2020 roku? Czy się rozwinąłeś? Czy zbudowałeś życie, o którym mówiłeś, że chcesz je mieć? A może wciąż toczysz te same wewnętrzne walki? Nadal powtarzasz te same wymówki? Nadal zmagasz się z tymi samymi wyzwaniami? Tu nie chodzi o poczucie winy. Nie chodzi o żal. Chodzi o uświadomienie sobie prawdy. Bo jeśli przez 5 lat nic się nie zmieniło, to naprawdę sądzisz, że coś zmieni się samo z siebie przez kolejne 5?
Nic się nie zmieni, dopóki ty się nie zmienisz. Nic się nie poprawi, dopóki nie przejmiesz kontroli. Jeśli dziś nie podejmiesz decyzji, żeby zacząć działać, to za 5 lat zadasz sobie te same pytania, tylko wtedy będziesz mieć jeszcze mniej czasu, by coś naprawić. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie musisz tkwić w miejscu. Kolejne 5 lat może wyglądać zupełnie inaczej, ale to nie wydarzy się przez przypadek. To się stanie dlatego, że teraz postanowisz przejąć kontrolę nad swoimi nawykami i swoją przyszłością. Więc jak będzie? Kolejne 5 lat czekania czy 5 lat transformacji? Wybór należy do ciebie. Jeden nawyk, który zmienia wszystko. Ten prosty, ale potężny nawyk oddziela najlepszych. Sukces to nie magia. To nie sekretna formuła zarezerwowana dla garstki szczęśliwców. Ludzie, którzy osiągają niesamowite rzeczy w życiu, niekoniecznie są mądrzejsi, silniejsi czy bardziej utalentowani od ciebie. Po prostu robią jedną rzecz inaczej. Przejmują kontrolę nad swoim dniem, zanim dzień przejmie kontrolę nad nimi. I robią to dzięki jednemu prostemu, ale potężnemu nawykowi, codziennej refleksji, intencjonalnemu działaniu. Ten nawyk nie jest skomplikowany, ale pamiętaj, że prostota nie oznacza łatwości. Większość ludzi budzi się i od razu wpada w tryb autopilota. Przeglądają telefon, biegną przez poranek, reagują na to, co przynosi świat. Najlepsi nie żyją na autopilocie. Zaczynają dzień z zamiarem i celem. Bo to prawda, sukces nie przychodzi z wielkich, dramatycznych zmian. Sukces to wynik małych, świadomych działań, powtarzanych każdego dnia. Ten nawyk to różnica między dryfowaniem przez życie, a świadomym projektowaniem swojej przyszłości. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy przejąć kontrolę? Co tak naprawdę oznacza codzienna refleksja, intencjonalne działanie? Rozbijmy to na części. Codzienna refleksja polega na zatrzymaniu się, zanim zacznie się chaos dnia. Chodzi o zadanie sobie pytania, dokąd zmierzam? Co dzisiaj naprawdę ma znaczenie? Co jest jedną rzeczą, którą muszę dziś zrobić, żeby ruszyć naprzód? Większość ludzi nie zatrzymuje się, by pomyśleć. Po prostu się budzą i reagują na maile, wiadomości, potrzeby innych ludzi. A zanim się obejrzą, dzień mija, a oni nie zrobili nic, co przybliżałoby ich do własnych celów. Ale kiedy codziennie się zatrzymujesz i dokonujesz refleksji, przejmujesz kontrolę. Ustawiasz swój punkt skupienia. Decydujesz, co jest ważne, zanim rozproszenia zrobią to za ciebie. A potem przychodzi druga część, intencjonalne działanie. Bo samo myślenie nie zmieni twojego życia, potrzebne jest działanie. Kiedy już się zastanowisz, podejmujesz zobowiązanie. Wybierasz jedno działanie, które popchnie cię do przodu i robisz to. Bez wymówek, bez czekania, tylko działanie. Właśnie tak dzieje się postęp, nie przez czekanie na motywację, ale przez codzienne wybieranie ruchu do przodu. Poranna zmiana to moc jednego pytania. Większość ludzi budzi się i pozwala, aby dzień nimi rządził. Śpieszą się, reagują, gubią w rozproszeniach. Ale ludzie sukcesu przejmują kontrolę, zanim dzień się zacznie. I wszystko zaczyna się od jednego prostego pytania. Jaka jest jedna najważniejsza rzecz, którą muszę dziś zrobić, żeby ruszyć naprzód? Tylko tyle. To jedno pytanie jest kluczem do wyrwania się z dni pełnych marnowania czasu i nieskutecznego wysiłku. Bo tu jest problem. Większość ludzi próbuje robić zbyt wiele. Tworzą długie listy zadań, są przytłoczeni i ostatecznie nie robią nic, co naprawdę ma znaczenie. Myślą, że bycie zajętym oznacza postęp, ale to nieprawda. Kiedy zaczynasz dzień od tego jednego pytania, zmuszasz się do skupienia. Odrzucasz rozpraszacze. Przestajesz tracić czas na rzeczy, które nie prowadzą cię naprzód. Nie chodzi o to, by robić więcej. Chodzi o to, by robić to, co naprawdę ma znaczenie. Zaczynaj każdy poranek od tego pytania. Odpowiedz na nie szczerze. A potem spraw, by ta jedna rzecz się wydarzyła. Krok do działania, przejście od myślenia do robienia. I tu właśnie większość ludzi się zatrzymuje. Zastanawiają się. Ustalają cel. Czują się zainspirowani. Ale potem nie podejmują działania. Przesadnie analizują. Czekają na idealny moment. Mówią sobie, że zaczną jutro. Ale jutro zamienia się w przyszły tydzień, potem w przyszły miesiąc, a potem w przyszły rok. I nic się nie zmienia. Dlatego właśnie celowe działanie znaczy wszystko. Oto jak to wprowadzić w życie. Zdecyduj rano. Określ jedną czynność, która dziś popchnie cię do przodu. Zapisz ją.
Gdy zapisujesz ją na papierze, staje się realna. Żadnych ogólników, tylko jasne, konkretne działanie. Zaangażuj się, żadnych wymówek, żadnego czekania, po prostu działaj. Nawet jeśli to coś małego, nawet jeśli to niewygodne, zrób to. Różnica między sukcesem a utknięciem w miejscu to nie wiedza, to nie talent, to działanie. Nie potrzebujesz kolejnego planu. Nie potrzebujesz więcej motywacji. Musisz po prostu zacząć dziś, teraz, bo nic się nie zmieni, dopóki ty się nie zmienisz. Dowód, że ten nawyk działa u najlepszych na świecie, sekret najlepszych, przegląd, korekta, działanie. Spójrz na ludzi, którzy są na samym szczycie, elitarnych sportowców, światowej klasy przedsiębiorców, liderów branży. Oni nie odnoszą sukcesu przypadkiem, nie polegają na szczęściu. Działają według systemu, przegląd, korekta, działanie, każdego dnia. Nie czekają, aż życie popchnie ich w odpowiednim kierunku. Zamiast tego zatrzymują się, zastanawiają, pytają siebie, co działa, co nie działa i co muszę zmienić. Następnie dokonują korekty. Jeśli coś ich nie posuwa do przodu, eliminują to. Jeśli coś działa, podwajają wysiłki. I działają natychmiast. To właśnie ten nawyk odróżnia ich od reszty świata. Podczas gdy większość ludzi dryfuje przez życie bez planu, najlepsi przeglądają swoje postępy, wprowadzają zmiany i działają każdego dnia. Dlatego wygrywają, dlatego się rozwijają, dlatego ciągle idą do przodu, podczas gdy inni utknęli w miejscu. To nie jest tylko nawyk używany przez ludzi sukcesu. To jest potwierdzone naukowo. Twój mózg jest zaprogramowany, by szukać jasności. Rozkwita, gdy wie, na czym się skupić. Ale gdy nie masz jasno określonego celu, twój mózg wpada w stres, rozproszenie i bezczynność. Pomyśl o tym. Ile razy czułeś się przytłoczony zbyt wieloma wyborami? Jak często zaczynasz dzień z dobrymi intencjami, by potem zagubić się w rozproszeniach i skończyć nie osiągając niczego? To dlatego, że twój mózg potrzebuje jasnego celu. Bez niego błądzi, reaguje, przeskakuje z jednej rzeczy na drugą bez prawdziwego postępu. Ale kiedy zaczynasz dzień od refleksji i świadomego działania, dajesz swojemu mózgowi dokładnie to, czego potrzebuje, jasne skupienie. A gdy robisz to codziennie, dzieje się coś niesamowitego. Twój umysł się wyostrza. Twoja zdolność podejmowania decyzji się poprawia. Twoja motywacja rośnie nie dlatego, że na nią czekasz, ale dlatego, że twój mózg dokładnie wie, co ma robić. Przestajesz się czuć zagubiony. Przestajesz tracić czas. I zaczynasz iść do przodu szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zwycięzcy a przeciętni, wyraźna różnica. Jest prosta różnica między tymi, którzy odnoszą sukces, a tymi, którzy stoją w miejscu. Zwycięzcy działają celowo. Przeciętni ludzie są reaktywni. Zwycięzcy budzą się z planem. Poświęcają czas na refleksję. Wyznaczają jasny kierunek. Potem działają bez wahania. Przeciętni ludzie budzą się i reagują na to, co rzuca im świat. Oni od razu sięgają po telefon zaraz po przebudzeniu. Przeglądają go, odpowiadają na wiadomości, wchodzą w dzień bez żadnego prawdziwego skupienia. I nim się zorientują, kolejny dzień przeminął. A ty, którym z nich jesteś? Czy sam wyznaczasz kierunek swojego życia, czy pozwalasz, by życie tobą kierowało? Bo prawda jest taka, że nie ma stanu pośredniego. Albo masz kontrolę, albo jej nie masz. A jeśli nie zdecydujesz, dokąd zmierzasz, ktoś inny podejmie te decyzje za ciebie. Wybór należy do ciebie. Czy żyjesz na autopilocie, czy projektujesz swoją przyszłość? Bądź szczery wobec siebie. Czy naprawdę kontrolujesz swoje dni, swój czas, swoje życie? Czy tylko odtwarzasz schematy, robiąc wciąż te same rzeczy, mając nadzieję, że coś się zmieni? Większość ludzi żyje na autopilocie. Budzą się, robią to, co zawsze, powtarzają te same wzorce i zastanawiają się, dlaczego nie posuwają się do przodu. Ale życie nie zmienia się, dopóki ty się nie zmienisz. Najbardziej skuteczni ludzie nie pozostawiają swojej przyszłości przypadkowi. Projektują ją dzień po dniu. I zaczyna się to od jednego nawyku, codziennej refleksji i świadomego działania. Każdego ranka masz wybór. Możesz dryfować przez dzień albo przejąć kontrolę. Możesz tracić czas albo wykorzystać go na budowanie czegoś lepszego. Koniec z czekaniem, koniec z nadziejami. Czas działać i zaprojektować swoją przyszłość, zaczynając od dziś. Twarda prawda. Dlaczego większość ludzi zawodzi w utrzymaniu tego nawyku? Jedna wymówka. Nie mam na to roku czasu.
Dlaczego? Ile razy mówiłeś sobie, zacznę, ale po prostu nie masz czasu? Bądź szczery. Masz czas na przeglądanie telefonu. Masz czas na oglądanie seriali bez przerwy. Masz czas na rzeczy, które nie popychają twojego życia do przodu. Prawda nie jest taka, że nie masz czasu. Prawda jest taka, że wybierasz inne rzeczy zamiast tego, co naprawdę się liczy. Pomyśl o tym 5 minut rano. Tyle wystarczy. 5 minut na refleksję, 5 minut na wyznaczenie celu, 5 minut na decyzję, w jaki sposób pójdziesz do przodu. A zamiast tego większość ludzi marnuje te same 5 minut, naciskając drzemkę, sprawdzając powiadomienia albo oszukując siebie, że zaczną jutro. Czas nie jest problemem. Są nim twoje priorytety. Jeśli naprawdę chcesz się zmienić, to znajdziesz na to czas. Jeśli naprawdę chcesz się rozwijać, przestajesz szukać wymówek. Pytanie nie brzmi, czy mam czas? Prawdziwe pytanie brzmi, jak długo jeszcze pozwolę, żeby moje wymówki kontrolowały moje życie? Czekanie na idealny moment? To pułapka. Zacznę, kiedy będę gotowy. Zrobię to, kiedy wszystko się uspokoi. Poczekam na odpowiedni moment. Brzmi znajomo? To największa pułapka – czekać na idealny czas. Bo prawda jest taka, idealny czas nie istnieje. Zawsze coś będzie – praca, stres, rozpraszacze, wyzwania. Jeśli ciągle czekasz, będziesz czekać wiecznie. Spójrz na ludzi, którzy naprawdę zmieniają swoje życie. Oni nie czekają. Zaczynają tam, gdzie są, z tym, co mają, nawet jeśli jest bałagan, nawet jeśli jest niewygodnie, bo rozumieją coś, czego większość nie rozumie. Działanie tworzy gotowość, a nie odwrotnie. Nie czekasz, aż poczujesz się gotowy, by zacząć działać. To działanie sprawia, że stajesz się gotowy. Jeśli wciąż czekasz na właściwy moment, zapytaj siebie, ile lat już straciłeś na czekanie? Jedyny właściwy czas to teraz. Nikt nie przyjdzie cię ratować. Albo przejmujesz kontrolę, albo zostajesz w miejscu. To brutalna prawda. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Nikt nie obudzi się i nie podaruje ci życia, jakiego chcesz. Nikt nie zmusi cię do działania. Nikt nie wyciągnie cię ze strefy komfortu. To zależy od ciebie. Każdego dnia masz dwie opcje: przejąć kontrolę albo pozostać w miejscu. I zostanie w miejscu to też wybór, bo za każdym razem, gdy mówisz zrobię to później, za każdym razem, gdy mówisz to nie jest odpowiedni czas, za każdym razem, gdy pozwalasz, by kolejny dzień minął bez działania, wybierasz dokładnie to miejsce, w którym jesteś. Nikt nie przyjdzie cię ratować, a im dłużej czekasz, aż ktoś lub coś pchnie cię do przodu, tym więcej czasu tracisz. Więc zdecyduj teraz. Czy dalej będziesz szukać wymówek, czy przejmiesz kontrolę? Bo nikt inny nie odpowiada za twoją przyszłość, tylko ty. Nie potrzebujesz perfekcji, ale potrzebujesz działania. Zbyt wielu ludzi nie zaczyna, bo myślą, że muszą zrobić to idealnie. Mówią sobie, jeśli nie mogę zrobić tego dobrze, to wcale tego nie zrobię, albo nie chcę się pomylić, więc poczekam, aż będę mógł zrobić to właściwie. I przez to nie robią nic. Ale słuchaj, nie potrzebujesz perfekcji. Potrzebujesz działania. Popełnisz błędy. Będą dni, kiedy nie podołasz. Ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że nie przestajesz iść naprzód. Znaczenie ma to, że przestajesz pozwalać strachowi przed niedoskonałością zatrzymać cię na starcie. Bo postęp nie polega na byciu perfekcyjnym, tylko na pojawianiu się każdego dnia, nawet jeśli zrobisz to źle, nawet jeśli masz trudności, nawet jeśli opuścisz jeden dzień, wstajesz i idziesz dalej. Jedyną prawdziwą porażką jest nic nie robienie. Więc przestań myśleć za dużo. Przestań czekać na idealny sposób. Po prostu zacznij. Po prostu działaj, idź do przodu, bo tak rodzą się prawdziwe zmiany. Jak zacząć ten nawyk już dziś? Ustaw codzienny alarm, który uczyni refleksję nieodwołalną. Pozwól, że go zaplanuję. Ale prawda jest taka, że bez tego nic nie zrobisz. Pomyśl, ile razy mówiłeś sobie, że coś zrobisz, a potem zapominałeś, rozpraszałeś się albo odkładałeś to na później? Dlatego większość ludzi nigdy nie realizuje swoich planów. Dlatego pierwszy krok to ustawienie codziennego alarmu. Nie przypomnienia, które możesz zignorować, nie mentalnej notatki, którą zapomnisz, prawdziwego, nieuniknionego alarmu, który zmusi cię, by się zatrzymać, zastanowić i podjąć działanie. Pierwsza rzecz rano, zanim świat porwie cię w 100 stron, zanim rozproszenia zaczną rządzić, zanim chaos dnia się zacznie, gdy zadzwoni ten alarm, to jest twój znak. 5 minut, tylko ty i twoje myśli.
Zapytaj siebie, co jest jedną rzeczą, którą muszę dziś zrobić, by iść naprzód? Gdybym mógł skupić się tylko na jednym zadaniu, co przyniosłoby największy efekt? Tak przejmujesz kontrolę nad swoim dniem, zanim to dzień przejmie kontrolę nad tobą. Bo gdy już to zaplanujesz, gdy to zostanie ustalone, gdy stanie się niepodważalną częścią twojego poranka, przestaje być myślą, a zaczyna być nawykiem. Zapisz to. Dlaczego zapisanie tego zmienia wszystko? W pisaniu jest moc. Jeśli tego nie robisz, wiele tracisz. Dlaczego? Bo to, co zostaje tylko w głowie, jest niejasne. Myśli ulatują. Pomysły giną. Plany odkładane są na bok. Ale gdy to zapisujesz, staje się to prawdziwe. Pisanie zmusza cię do precyzji. Zamienia niejasne zamiary w jasne zobowiązanie. Daje ci coś, na czym możesz się skupić, do czego możesz się zobowiązać. Dlatego najwięksi ludzie sukcesu na świecie zapisują rzeczy na papierze, bo wiedzą, że jeśli nie jest to zapisane, to się nie dzieje. Więc każdego ranka, po zapytaniu siebie, co jest jedną rzeczą, którą muszę dziś zrobić, zapisz to. Nie na telefonie, nie w jakiejś przypadkowej notatce, której nigdy nie sprawdzisz. Na papierze. Na karteczce samoprzylepnej, w dzienniku lub notesie, cokolwiek u ciebie działa. Ale zapisz to ręcznie, aby to zobaczyć. Bo kiedy to widzisz, zapamiętujesz. Kiedy zapamiętujesz, działasz. A kiedy działasz, wtedy pojawia się prawdziwy postęp. Skup się na jednej akcji, jednym celu, eliminując rozproszenia, aby osiągnąć realne efekty. Największy powód, dla którego ludzie nie widzą rezultatów, to próba robienia za dużo naraz. Rozpraszają swoją uwagę na wiele rzeczy, gonią za setką różnych spraw i ostatecznie stoją w miejscu. Sukces nie przychodzi od robienia wszystkiego, ale od robienia właściwej rzeczy każdego dnia. Dlatego ten nawyk jest prosty. Jedna akcja, jedno skupienie. Koniec z multitaskingiem, przeskakiwaniem między zadaniami i traceniem czasu na rzeczy, które cię nie posuwają naprzód. Po zapisaniu jednej kluczowej akcji na dziś, to jest twoja misja. Nic innego nie ma znaczenia, dopóki jej nie wykonasz. Jeśli twoim celem jest poprawa zdrowia, twoją jedną akcją może być pójście na siłownię. Jeśli chcesz założyć firmę, jedną akcją może być wykonanie pierwszego telefonu. Jeśli chcesz poprawić nastawienie, jedną akcją może być 10 minut czytania. Nie musi to być coś wielkiego ani zmieniającego życie od razu, ale musi być zrobione. Zasada jest taka: zanim wpuścisz rozproszenia, zanim sprawdzisz social media, zanim zagubisz się w hałasie, zrób swoją jedną rzecz. Bo jeśli będziesz to robić dzień po dniu, efekty same się pojawią. Kończ dzień refleksją, to sekret ciągłego rozwoju. Większość ludzi przechodzi przez życie, nigdy nie oglądając się za siebie. Pędzą przez dni, kładą się spać, budzą się i powtarzają to bez końca, nigdy nie zatrzymując się, aby zapytać siebie, czy faktycznie robią postępy. I właśnie dlatego pozostają w miejscu. Ale ludzie, którzy się rozwijają, którzy się poprawiają, którzy naprawdę się zmieniają, oni dokonują przeglądu. Poświęcają kilka minut pod koniec dnia, by zapytać, czy zrobiłem to, co sobie zaplanowałem? Co zadziałało? Jak mogę być lepszy jutro? To właśnie tutaj dzieje się prawdziwy postęp, nie tylko w tym, co robisz, ale w tym, czego się uczysz na podstawie swoich działań. Bo kiedy się zastanawiasz, wprowadzasz zmiany. Kiedy zmieniasz, poprawiasz się. A kiedy poprawiasz się każdego dnia, nie ma granic, jak daleko możesz zajść. Zrób z tego nawyk. Przed snem poświęć 5 minut na refleksję. Bądź szczery wobec siebie. Jeśli dziś dałeś z siebie wszystko, świętuj to. Jeśli nie osiągnąłeś celu, zastanów się dlaczego. Ale nie idź dalej bezmyślnie, wykorzystaj to, czego się nauczyłeś, by jutro było jeszcze lepsze. To cykl, jasność, działanie, przegląd, powtórka. Jeśli się do tego zobowiążesz, nie ma możliwości, byś się nie rozwijał. Nie ma możliwości, byś nie posuwał się naprzód, bo to jest nawyk, który zmienia wszystko. Konsekwencje? Co się stanie, jeśli to zignorujesz? Za rok, czy będziesz dumny, czy pełen żalu? Wyobraź sobie siebie za rok, tego samego dnia i o tej samej godzinie. Zapytaj siebie, co się zmieniło. Czy jesteś silniejszy, mądrzejszy, bliżej swoich celów? Czy może wciąż stoisz w miejscu, powtarzając te same wymówki i marząc, aby było inaczej? Bo prawda jest taka, że rok minie niezależnie od tego, czy zaczniesz działać, czy nie. 365 dni. 8760 godzin.
Czas, który możesz wykorzystać na budowanie siebie albo zmarnować bez chwili zastanowienia. Większość ludzi nie zrobi nic. Pozwolą, aby kolejny rok przeszedł tak samo jak poprzedni. A gdy się obejrzą, poczują tę samą frustrację, to samo rozczarowanie, ten sam żal. Ale nie musi tak być. Masz teraz wybór, by ten rok był inny. By przejąć kontrolę, zamiast biernie patrzeć, jak życie ucieka. Pytanie brzmi, czy twoje przyszłe ja podziękuję ci za to, czy będzie cię obwiniać? Niewidzialna moc małych wyborów, na lepsze lub na gorsze. Wielkie zmiany nie dzieją się z dnia na dzień. Powstają z małych wyborów podejmowanych każdego dnia. Problem w tym, że większość ludzi nie dostrzega siły tych wyborów, dopóki nie jest za późno. Ominięcie jednego treningu nie czyni cię dziś niezdrowym. Spędzenie jednego dnia na scrollowaniu telefonu nie niszczy twojego postępu od razu. Ale te drobne wybory powtarzane z czasem kształtują całą twoją przyszłość. Działa to w obie strony. Jeśli każdego ranka poświęcisz 5 minut na refleksję, planowanie i działanie, nie zobaczysz wielkiej różnicy po jednym dniu. Ale rób to przez miesiąc, przez rok, staniesz się nie do poznania. Z drugiej strony, jeśli zignorujesz ten nawyk, jeśli ciągle będziesz mówić, zacznę jutro, jeśli pozwolisz, aby rozpraszacze rządziły twoim życiem, nie odczujesz szkody od razu. Ale z czasem obudzisz się z pytaniem, gdzie podziały się wszystkie te lata? Małe wybory kumulują się każdego dnia. Budujesz albo przyszłość, z której będziesz dumny, albo taką, której będziesz żałować. Którą drogę wybierasz? Jeśli nie wybierzesz swoich nawyków, one wybiorą ciebie. Oto coś, czego większość ludzi nie rozumie. Już teraz żyjesz według nawyków. Niezależnie od tego, czy o nich myślisz, czy nie, czy je planujesz, czy nie, twoje codzienne działania kształtują twoją przyszłość. Pytanie brzmi, czy prowadzą cię tam, gdzie chcesz być? Bo jeśli nie przejmiesz kontroli nad swoimi nawykami, one przejmą kontrolę nad tobą. Nie musisz decydować się na marnowanie czasu. Twój telefon, telewizor, otoczenie zrobią to za ciebie. Nie musisz wybierać lenistwa. Twoja strefa komfortu podejmie te decyzje za ciebie. Nie musisz planować rozproszeń. Życie poda ci je na srebrnej tacy. I zanim się zorientujesz, będziesz żyć życiem zbudowanym przez przypadek, a nie przez świadome działanie. Ale w chwili, gdy przejmujesz odpowiedzialność, gdy wybierasz budowanie nawyków, które ci służą, zamiast pozwalać złym nawykom rządzić tobą, wszystko się zmienia. Więc zapytaj siebie, czy to ty kierujesz swoim życiem, czy twoje życie kieruje tobą? Ostra prawda jest taka, że jeśli to zignorujesz, to będziesz ignorować też swoje możliwości. Nie narzekaj na swoją przyszłość. Bądź szczery, przyszłość, którą otrzymujesz, to ta, którą budujesz. Jeśli zignorujesz ten nawyk, jeśli będziesz robić to, co zawsze robiłeś, jeśli pozwolisz, aby kolejny rok po prostu przeminął, nie dziw się, że nic się nie zmieni. Nie możesz odmówić działania, a potem narzekać, że życie jest niesprawiedliwe. Nie możesz marnować czasu i zastanawiać się, dlaczego sukces cię omija. Nie możesz ignorować swoich nawyków i być zdziwiony, gdy twoja przyszłość wygląda dokładnie jak przeszłość. Bo życie nie obchodzi się z twoimi życzeniami, reaguje na twoje działania. Prawda jest taka, jeśli nie znajdziesz czasu na ten nawyk, jeśli nie zaangażujesz się w codzienną refleksję i działanie, zostaniesz w miejscu. I za rok, gdy nic się nie zmieni, gdy będziesz dokładnie tam, gdzie jesteś teraz, nie będziesz mógł zrzucić winy na nikogo innego, tylko na siebie. Ale dobra wiadomość jest taka, nie musisz tkwić w miejscu. Możesz zacząć już dziś, właśnie teraz. Bo twoja przyszłość buduje się decyzja po decyzji. I to jest decyzja, która zmienia wszystko. Ostateczne wezwanie do działania, twoja przyszłość zaczyna się teraz. Sukces buduje się codziennie, nie przez szczęście ani motywację. Niektórzy wierzą, że sukces to kwestia szczęścia, że niektórzy mają po prostu przewagę od urodzenia, że sukces zdarza się tylko nielicznym szczęśliwcom. To kłamstwo. Spójrz na każdego, kto osiągnął wielkość w jakiejkolwiek dziedzinie – biznesie, sporcie, zdrowiu, rozwoju osobistym. Nikt z nich nie dotarł tam przez przypadek. Nie liczyli na szczęście, nie czekali na przypływ motywacji. Budowali swój sukces dzień po dniu. Bo sukces to nie jeden wielki moment ani nagłe przełamanie. To, co robisz każdego dnia. Małe wybory, codzienne działania, nawyki, które kumulują się z czasem. I prawda jest taka, już wiesz, co masz robić. Pytanie tylko, czy to zrobisz. 5-minutowe wyzwanie. Podejmiesz je, czy zostaniesz taki sam? Oto wyzwanie, 5 minut każdego ranka. Nie godzina, nie skomplikowany system. Tylko 5 minut.
Więc usiądź, weź oddech. Pytaj siebie, jaka jest jedna rzecz, którą muszę zrobić dziś, żeby iść do przodu? Zapisz ją, a potem zrób. To takie proste. Ale prawda jest taka, większość ludzi tego nie zrobi. Większość usłyszy to, kiwnie głową, pomyśli, że to świetny pomysł. A potem nic nie zrobi. Wróci do starych nawyków. Z powrotem do reagowania zamiast działania. Z powrotem do marzeń zamiast robienia. I za rok będą dokładnie w tym samym miejscu, zastanawiając się, dlaczego nic się nie zmieniło. Ale ty nie musisz taki być. Więc pytanie brzmi, czy będziesz tym, kto zrobi krok naprzód? Czy tym, kto zostanie taki sam? Rok 2025 nadchodzi. Niezależnie od tego, czy jesteś gotowy czy nie, kim będziesz? Czas nie czeka na nikogo. 2025 rok nadchodzi. Zegar tyka i nie obchodzi go, czy jesteś gotowy. Za rok będziesz kimś innym. Pytanie brzmi, kim? Czy będziesz silniejszy, bardziej skupiony, ostrzejszy? Czy będziesz dumny z działań, które podjąłeś? Czy spojrzysz wstecz i powiesz, dałem z siebie wszystko, czy znów znajdziesz wymówki i powiesz sobie, że zaczniesz w przyszłym roku? Bo bądźmy szczerzy, jeśli teraz nie zaczniesz działać, przyszły rok będzie wyglądał dokładnie tak samo jak ten. A jeśli ta myśl cię przeraża, dobrze, to znak, że czas się obudzić. Zaczyna się teraz, nie jutro, nie za tydzień, ale właśnie teraz. Nie musisz czekać do poniedziałku. Nie musisz czekać na motywację. Nie musisz czekać na idealny moment. Idealny moment jest teraz. Tu i teraz. 5 minut, jedno działanie, codziennie. Bo to jest twoje życie, twoja przyszłość. I to nie jest coś, na co masz nadzieję, że się poprawi. To jest coś, co budujesz. Więc przestań czekać. Przestań się wahać. Przestań analizować. Zacznij teraz. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał do końca. Jeśli ten film ci się spodobał, zasubskrybuj proszę kanał. To najlepszy sposób, żeby być na bieżąco z kolejną dawką motywacji. A w komentarzu napisz, jaki jest twój pierwszy mały krok, który zrobisz już dziś, by ruszyć do przodu. Razem możemy więcej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.